Dzień dobry, witam Was kochani. Dzisiaj taki odcineczek będzie techniczny bardziej, bo próbuję nowe rzeczy. No i tak pomyślałam, podzielę się z Wami, bo może akurat komuś też się to przyda. Sprawa dotyczy podwiązywania pomidorów. Akurat jestem w trakcie podwiązywania pomidorków, to Wam opowiem o tym. W zeszłych latach w zasadzie korzystałam z takich spinek, ponieważ miałam pomidory na sznurkach, prawda? Jak tutaj jest sznurek, to zaczepiamy tutaj tą część taką, gdzie ząbki. To tak szybko pokażę, bo ja wiem, że nie każdy to wie. I do sznurka łapiemy za łodyżkę i, prawda, o, cyk. Tu jest sznurek, tutaj jest pomidor, łodyga pomidora w tej pętelce. Jest to super sposób i powiem Wam, że ja te spinki mam już od lat, co najmniej 3 i na palcach jednej ręki bym policzyła, ile mi się złamało takich spinek i powiem Wam, że z tych dwóch to te, które mają ząbki, bo to są gładkie, to te są lepsze i nawet wytrzymalsze, bo te mi się częściej psuły i jakoś one się też tak wyginały. Ale powiem Wam, że na tyle lat, co ja je mam, to naprawdę jestem z nich mega zadowolona, bo jak na plastik, to one są wytrzymałe i one przecież cały rok na słońcu wiszą. No nie cały, pół roku. I też w szklarni potem leżą u mnie, całą zimę leżały w tym wiaderku też na słońcu, więc ten plastik mógłby już zwietrzeć. Nie wiem, jak jest w przypadku takich biodegradowalnych, bo one mają taki szary kolor beżowy. Może one się szybciej rozsypują, ale te są bardzo odporne. Ja z nich korzystam do tej pory w szklarni, bo tam mam pomidory na sznurki i przy ogórkach do siatki tam przyczepiam właśnie też łodyżki ogórków. Ale w tym roku mam nowe wyzwanie przed sobą, ponieważ mam tyczki do pomidorów na zewnątrz. No i tak właśnie myślałam sobie, co tu zrobić. Podwiązywałam je, wiecie, takimi sznurkami, ale te sznurki średnio mi się podobają, bo rzucają się w oczy, to tam pół biedy, ale tak czasami mam wrażenie, ranią pomidory łodyżki. Podobnie jest tak samo z tymi sznurkami z naturalnych tych, o zaraz Wam pokażę. Podobnie jest z tym sznurkiem, z tym chyba nawet jeszcze gorzej, plus ten sznurek po deszczach jest mokry. Tak samo jest z bawełnianymi podkoszulkami, ponieważ bawełna też chłonie wodę i one troszkę dłużej schną. Jak tam wiecie, zawiążemy jeszcze na kilka takich obkrętek, to ta bawełna jest grubą warstwą i ta wilgoć dłużej no, w niej jest. Mam wrażenie, że troszkę lepiej sprawują się takie, wiecie, pończochy pocięte. Jak mamy stare pończochy, to pociąć je w paseczki i też właśnie można podwiązywać, ponieważ no to szybko wyschnie, tam w zasadzie woda w to nie wsiąka, plus nie rani łodyg, bo też nam o to chodzi. No wiadomo, że jak zraniona łodyga, to już jest otwarte wejście na różne patogeny. No i właśnie te pocięte pończochy na paseczki są elastyczne, fajnie jest je podwiązać. Ale ja sobie jeszcze chciałam właśnie wypróbować, wiecie, ja lubię gadżety takie, wypróbować różne spinki, nie spinki. Tutaj kupiłam w Netto takie coś, ale powiem Wam, że to też, to jest może fajne, ale też tu rani łodygi. Do innych rzeczy to wykorzystam. To wykorzystuję, czasami tam sobie coś podpiąć. To właśnie było w tym komplecie, ale też mi tu przeszkadza ten meszek, bo mam wrażenie, że też wilgoć tam będzie zalegać. Potem kupiłam sobie takie, znowu firma Brada, chyba już powinni mi za reklamę płacić, ale to nie jest sponsorowane. Po prostu ja, no, ta firma dosyć ma głowę do robienia takich rzeczy, a no, wypróbowuję, jest niedroga i takie, wiecie, różne ma gadżety. I tu takie kupiłam spinki, ja Wam zaraz, bo tego nie będę rozpakowywać. Tu mam resztkę, bo już troszkę podpięłam i tam jest taka idea tych spinek, już Wam mówię, że tu jest taka wypustka, dziurka i to łączymy i tutaj tak samo. I powiem Wam, ja z nich nie jestem zadowolona.
bo ja nie mam już cierpliwości, wiecie. Czasami ja wieczorem gdzieś tam podpinam te pomidory, spieszy mi się już do domu, bo wiadomo, ja tu nie mieszkam i gdzieś tam mi się to, wiecie, odpina, zapina, plącze, jakoś mnie to tak, już wolałam czasami sobie wziąć, tak to rozgiąć, tylko że to jest za delikatne. To możliwe jest w przypadku tych grubszych, bo tam jest 3 rozmiary, no to ten grubszy jest na tyle sprężysty, że to wam zaraz pokażę na modelach. To ten właśnie jeszcze mi przytrzymywał, że po prostu tak, wiecie, zaczepiałam o tyczkę i o łodygę, ale to jest, wiecie co, to są, uważam, spinki dla masochistów i dla osób z dobrym wzrokiem. Ja naprawdę nie mam cierpliwości, wiecie, do tego. Niby to łatwo się zapina, ale powiem wam tak, odskakuje często, właśnie tak trafić w to. No bo już jak zapniemy, no to fajnie, tutaj tyczka, tutaj łodyga, okej. Ale nie. I koszty też, wiadomo, chyba 6,80 taka paczuszka, a tutaj jest 40 sztuk i to nawet nie wiem, czy to nie chodzi o 40 takich połówek, bo ja nie liczyłam, powiem wam. No mniejsza z tym. Kupiłam 2 paczki na próbę i to będą 2 jedyne paczki tego rodzaju spinek u mnie, powiem wam szczerze. Także nie polecam. No i to jest też właśnie, widzicie, fajne, że ja to kupuję za własne pieniądze i mogę powiedzieć wam szczerze, czy to jest fajne, czy nie. Prawda? Tutaj mam takie spinaczki. Nie pamiętam, może to też była Bradas, albo to była ta Netto firma. No to te już fajniejsze, ale to też są takie do małych pomidorków. Ja zaraz też wam pokażę. Wykorzystałam to przy rodzynkach brazylijskich i jak są tyczunie takie cieniutkie, tyczki malutkie, cieniutkie, bambusowe, to on obejmuje i to jest dosyć wygodne, bo to, wiecie, klip, jeden raz i już. Były też do tego większe, ale oczywiście już większe średnice wykorzystałam, ale to jest nawet w miarę właśnie na etapie sadzonek, albo jak mamy paprykę, bakłażany przy tyczkach, takie, wiecie, rośliny, co mają mały obwód łodygi i mała tyczka, no to okej, to jest fajne właśnie, no tak jakoś dosyć sprawnie mi poszło montowanie. Ale ostatnim odkryciem, które mi się chyba najbardziej podoba, są, słuchajcie, takie wężyki. Kupiłam najpierw na próbę, to było 30 metrów i już zużyłam. I to jest, no oczywiście Bradas, 30 metrów, nie wiem, ja dałam 13 zł bodajże za to. No i już bardzo dużo pomidorów podwiązałam. A co mi się w tym podoba? Nie chłonie wilgoci, ma ładny zielony kolor, więc w ogóle tego nie widać w roślinach. Bardzo to jest wytrzymałe. Ja, uwierzcie, tutaj próbowałam za kamerą to rozerwać i nie jestem w stanie. Jest elastyczne, jest przyjemne w dotyku, nie rani w żaden sposób nam roślin, ponieważ to jest bardzo gładkie, miłe w dotyku, takie mięciutkie. I też jest ciekawie, że jak to zawiążemy, to później jest to bardzo łatwo rozsupłać. Więc ja mam nadzieję, że mi to posłuży lata. Bo mi też, wiecie, nie zależy na tym, żeby produkować nie wiadomo jakie ilości plastiku, nie? Dlatego ja szukam takich rozwiązań, które, no może nie będą jakieś, wiecie, naturalne bardzo, ale żeby były wytrzymałe, że jak już kupię ten plastik czy gumę, to że to będzie latami. Więc ta żyłka, no zobaczcie, ja to tak dosyć mocno zawiązuję i to 2 ruchy i rozwiązuję. Więc ja mam nadzieję, że ja sobie teraz, wiecie, podwiążę na jesień, rozsupłam te wężyki i już będę miała na przyszły rok takie kawałeczki gotowe do podwiązywania. Wszystkie rośliny tym będę podwiązywać. Nawet mam tam jeżyny przy siatce. To też, myślę, bardzo fajny gadżet. Tu jest też wygodne w takiej, wiecie, siateczce. Od razu tu wystawał ten kabelek, więc to się ciągnie i ucina się bardzo łatwo. No, ucina się bardzo, wiecie, może sobie utnę już taki fragmencik mniej więcej, żeby podwiązać. I wiążemy. I dosyć dobrze ten węzeł też trzyma. Nie jest tak, że, wiecie, zawiąże się i on się tam nam rozsupła. No i podoba mi się ten kolor też, bo on jest właśnie w kolorze tych tyczek. No ja trochę tak, wiecie, czasami estetyka też ma znaczenie. I zachęcona tym kabelkiem
wężykiem 30-metrowym. Kupiłam już 100 metrów. Ten ma grubszą średnicę. Troszkę inny kolor ma, ale też taki jest, wiecie, zielony, ale mniej mi się podoba. Już wam mówię czemu, bo zobaczcie, on jest taki miękki, ten bardzo sprężysty jest wężyk, taki twardszy w dotyku, a ten taki flaczek. I ja nie wiem właśnie jak będzie, bo już tu próbowałam robić węzeł, czy on też się tak łatwo, no gorzej, wiecie, tamten po prostu 2 ruchy, a tutaj jednak trzeba paznokciem zaczepić, a cenowo bardzo podobnie, może troszkę taniej wychodziło, ale jakbym miała kupować, to ten. No ten sobie też wykorzystam oczywiście, ale wiecie, no po tym pierwszym zachwycie tutaj troszeczkę taki jest, no może on się, no to ze środka to może dlatego taki połamany, no ale ten nie był taki połamany, a też był brany ze środka najpierw. W dotyku nawet, wiecie, taki jest miękciejszy, taka jakby ta guma cieńsza była. Dobra, bo rozgadałam się, chciałam tylko pokazać. I jeszcze właśnie wziąłam sobie, żeby mieć tam smarta na Allegro. Taki drucik, ale też nie będę go już więcej brała. 6,80, ale myślę, że on się przyda. On jest taki powleczony gumą. Tu jest w środku, myślałam, że on będzie grubszy w środku, wiecie, że będzie sztywniejszy. Soft, może dlatego, może są jakieś twardsze te kabelki, ale on taki jak plastelinka, słuchajcie, w każdą stronę. Też można sobie roślinkę bardzo łatwo nim tam zrobić, jakąś sprężynkę, prawda? No jakieś ciężkie grona, no to nie, ale jakieś kwiatki, myślę, też można go zakręcić, na jesień odkręcić, no jest dużo możliwości. Jest fajny w dotyku, taki wiecie, jak plastelina. Też mięciutka ta guma. No wiecie, tak z ciekawości wzięłam, bo nie używałam wcześniej takich jakichś właśnie drucików, wężyków. O, tutaj nawet jest na zdjęciu. No i to są właśnie, wiecie, moje takie tegoroczne sposoby. Teraz zabiorę was tam na zewnątrz właśnie do pomidorków i pokażę, jak to wykorzystuję w praktyce. A tutaj jest przykład klipsa, który jest do sznurka doczepiony. To miałam właśnie zeszłe lata i w szklarni tak mam. No i on właśnie tutaj jest tak co jakieś 30-40 cm, wiecie, złapany tym klipsem i sobie rośnie, pnie się do góry. A teraz chodźmy do tyczek, do pomidorów przy tyczkach. Jestem w trakcie właśnie ich tutaj oporządzania. Oj, coś już tutaj mi się nie podoba. Widzicie? Parę dni nie było mnie. Ale to są takie zmiany już bardziej jak alternarioza niż jakaś zaraza, więc to muszę wszystko, widzicie, te liście na dole usunąć. No, jakieś plamki, ale zarazy póki co to nie ma. No wiecie, u mnie jest susza, więc prędzej alternarioza będzie u mnie w tym roku na razie niż zaraza, bo naprawdę powiem wam, że raz popadało, potem miesiąc nie było, raz znowu popadało i teraz już tydzień nie ma w deszczu znowu. Jest mega sucho, zaraz jeszcze będę ich podlewać, ale dobrze, nie o tym miało być. Tutaj ja tak robiłam, że to jest tyczka. Widzicie, nawet taki kolor jest, że ledwo ją widać. Mi się to podoba. I taką ósemkę zrobiłam z tego białego... taką ósemkę zrobiłam z tego białego sznurka. Ale już tutaj u góry dzisiaj wilki będę tutaj obcinać, więc inaczej muszę to przemyśleć. Ale tutaj już troszeczkę zrobiłam właśnie za pomocą tej żyłki. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, bo ta żyłka ma taki kolor jak krzak. Ledwo to w ogóle, wiecie, widać. Tutaj niżej, o, jeszcze wam pokażę właśnie tą spinkę. Postaram się, o, to jest ta spinka, jak był mniejszy ten krzak, to ja ją tak zaczepiłam. No i ona trzyma. Tu wyżej, o, jeszcze takiej spinki wam nie pokazywałam. To jest też fajna, ale też do małych obwodów. I ona też czasami rani pomidory. Taka sprężynka, taka pętelka
spiralka bardziej. O, ona w takiej była formie. No i ona się teraz już pod wpływem tego, że pomidor, no grubsza się łodyga zrobiła, ale ona, widzicie, tak odciska. No, wszystkie te plastikowe, one jednak takie nie do końca, ja bym powiedziała. Coca-Cola, a to od tomatinki. No, o, tutaj też jest ta spinka, taka, co teraz właśnie zdjęłam. Ona się, to ma fajne, że wiecie, rozszerza się tak. Ja ją zaczepiłam, kiedy pomidor był mały, ale zobaczcie tutaj, ona odgniata w skórce łodygi, więc ja ją zdejmę, bo ona i tak już tutaj nie spełnia funkcji. To było, jak był on malutki. Te spinki, te spiralki to mi się fajnie też właśnie przy rodzynkach brazylijskich sprawdzają. No i tutaj też zrobiłam taką ósemkę, a jak pomidor urósł, to zaczepiłam na tą, na ten wężyk. Także no tutaj na 2 pędy poszedł, więc 2 wężyki poszły w ruch. Myślę, że fajne te wężyki właśnie. Grona też jak będą rosły, jakieś ciężkie, to też można nimi podwiązać. O, tutaj też ta spinka. O, tutaj już te żyłki. Jeszcze Wam pokażę te spinki dla cierpliwych, bo gdzieś tutaj już je stosowałam. O, tutaj jest. No, ta spinka. A tutaj jest ta mała. I ta mała właśnie jest taka ciężka dla mnie przynajmniej, wiecie. No ja mówię, ja czasami już to robię wieczorem. Już nic nie widzę. Ręce zmęczone. I człowiek też już chce do domu, a tutaj mu się to rozpina, plącze i tak dalej. Tutaj zrobiłam na kilka takie przykłady. 3 pędy, widzicie? I 3 takie spinki. Też one ranią, mam wrażenie, trochę łodygi niestety, więc no jak mówię, ja ich więcej nie kupię. Te są najfajniejsze, powiem Wam. Tu jest mięciutko, zobaczcie, nie ma w ogóle śladu, że tutaj coś je podpiera. A już przy tych plastikach twardych to już różnie bywa, że tak powiem. No, także o, tutaj też wykorzystałam. To pierwszy raz, wiecie, takie mam bajery. Te takie dużego rozmiaru to jeszcze takie, wiecie, sztywne i dają radę. Tutaj ta spiralka. No, także to będzie. Tu mam jeszcze ten rządek dzisiaj do zrobienia, zresztą widać, bo się aż kładą te pędy. A tu chciałam Wam pokazać, jaki śliczny pomidorek. Mam go pierwszy raz. Nazywa się Courant Gold Russian. I ma takie maleńkie owocki. No zobaczcie, jakie to jest przepiękne. Jak porzeczka. No jestem strasznie ciekawa. On poszedł już na tyle pędów, a ja myślę sobie, no nie wiem, na ile go prowadzić, bo go mam pierwszy raz, a że ma takie drobne owoce i ładnie się zawiązują te owoce. Ładnie tak jakoś, nie wiem, wygląda, że jest odkarmiony. Oczywiście tu już jakieś ma, widzicie, zmiany, więc ja to szybko muszę też usunąć. No chodzę tak, wiecie, oglądam, bardziej usuwam te zmiany i no i te opryski robię. Teraz już PW, żeby już potas też uzupełniać. No ale patrzcie, on ma tutaj tyle tych gron, taki obsypany będzie, wiecie, jak krzak porzeczki, mam wrażenie. O, jakiś tam robak lata. No i dzisiaj właśnie muszę go też tutaj tak ogarnąć, żeby on mi się tak na boki nie rozłaził, bo ja chodzę i widzicie, tutaj jest ułamane, gdzieś musiałam nogą idąc zahaczyć, więc też muszę go ogarnąć, ale no przecudny. Pierwszy raz go mam, ale no tak pomyślałam, taki nawet, wiecie, te owoce nieduże są i tak wrzucić je do sałatki, już nie trzeba przekrajać. Ciekawe, jak będzie w smaku. No śliczny jest. Jeszcze mi zostały te tutaj przy tyczkach, przy ogórkach. Też je troszeczkę niedawno
tutaj porządkowałam, ale już urosły. Tutaj zobaczcie, jest przykład tego takiego mechatego drucika, nie? A nie wiem, widać to? Widać. No, to ja też sobie tutaj nim, bo on łatwo się, wiecie, nim zakręca się go, odkręca. Też jest takie wielokrotnego użytku. No nie wiem, czy tam się coś... No jest takie, widzicie? O, teraz widać. No jest takie troszeczkę, bo tam w środku jest drucik i taka czarna kreseczka jest, no więc jest trochę jakiegoś ucisku, jakiegoś tam takiej uraz powstaje mikro. No także chyba przy tych wężykach zostanę jednak. O, tutaj jak się, patrzcie, jajku, no muszę dzisiaj je wszystkie podwiązać, bo już mi się tu kładą. Czosnek też już dawno powinnam chyba go wykopać nawet, ale on tak nierówno dojrzewa, bo no te dzisiaj wykopię, a ten obok jeszcze jest całkiem zielony, bo tu chyba było kilka odmian tego czosnku. A tutaj, zobaczmy, tu jest też ten drucik, no o, patrzcie. Też ten drucik, on w środku drucik, może on rdzewieje, ale jest uraz od tego. No, dlatego ja to dzisiaj, jak będę właśnie oporządzać te pomidory, to wszystko powymieniam na te wężyki gumowe. No to tak, to chyba będzie temat na tyle dzisiaj. Tych spinek i podwiązywaczy. Biorę się do pracy, kochani, bo mam tego sporo. O, tu jeszcze wam pokażę. To jest ten spinacz taki duży, nie? O, te fajne też są dosyć. No, więc to będzie dzisiaj na tyle. Tak w skrócie pokazałam wam właśnie, co ja wykorzystuję. Może też napiszcie mi, jakie wy macie sposoby, jakie wy macie pomysły, może też skorzystam. No i co? Życzę udanego sezonu, bo teraz już taki, wiecie, przychodzi czas trochę zmęczenia, bym powiedziała, bo już no jednak teraz dużo pracy jest, ciągle trzeba, wiecie, te wilki urywać, ciągle trzeba jakieś opryski robić, podwiązywać, podlewać. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest susza, więc no dużo muszę tego podlewania w tym roku mieć. No dlatego tym bardziej trzeba się mobilizować. Więc kochani, do zobaczenia, do następnego odcineczka. Pa, pa!